Nawet w zwykłym, zapomnianym pieńku drzemie potencjał na doniczkę. W tym odcinku postaramy się ten potencjał wydobyć. Pracę rozpoczynamy od wyrównania pieńka, od góry i od dołu. Nie ma jak stara, poczciwa piła ręczna. Pilnikiem zaznaczamy linię drugiego cięcia. Dzięki temu będzie ono równoległe do pierwszego. Na filmie wygląda to nieco łatwiej niż w rzeczywistości. Przy wycinaniu ścian bocznych pomagałem sobie pilarką tarczową. Jednak i tak trzeba było się trochę namęczyć. Piła japońska, dobra do ciężkich zadań. Górna część zrobiona. Teraz musimy wyznaczyć środek doniczki po drugiej stronie pieńka. Doniczka będzie dość wysoka, więc musimy zrobić miejsce na głowicę wiertarki stołowej. Teraz możemy przewiercić pieniek na wylot i wyznaczyć środek drugiej strony. Pozostało przykleić formatkę i można ciąć. Po przycięciu drugiej strony pora na zgrubne szlifowanie. Pozostało jeszcze przyciąć niektóre z wystających rogów. Czas na drążenie środka doniczki. Pomocna była wiertarka stołowa z otwornicą. Drewno okazało się dość ciężkie w obróbce, więc bez wiertarki i dłuta ani rusz. Kształt wydobyty.
Pozostało jeszcze zrobić coś z korą. Wstępny plan opalenia nie przyniósł nic dobrego, stąd widoczne zwęglenie. Postanowiliśmy zatem usunąć korę. Do zabezpieczenia drewna wykorzystaliśmy żywicę epoksydową. Pierwsza z 3 warstw pokazuje już, jak będzie wyglądał ostateczny kolor doniczki. W dnie doniczki umieszczamy korek ze sklejki. Wszelkie pęknięcia oraz nierówności wypełnimy żywicą epoksydową z czarnym pigmentem. Ale najpierw musimy okleić dno. Czarnej żywicy używamy również do wypełnienia mniejszych i większych spękań. Czas na wyrównanie powierzchni doniczki szlifierką. Po wycięciu otworu w dnie zabieramy się za położenie kolejnych 2 warstw żywicy.
Teraz pora na szybkie przygotowanie podstawki z betonu. Zaczynamy od wycięcia sześcianu. Po oklejeniu taśmą klejącą przyklejamy go do podłoża i z kawałków drewna robimy ścianki boczne formy. Formę zalewamy betonem i wyrównujemy. Podstawkę wyjęliśmy po około 48 godzinach. Po oszlifowaniu krawędzi pozostała tylko impregnacja. I doniczka gotowa. Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj i daj kciuka w górę.